Witam serdecznie w odcinku 6 playlisty Prometeizm pod tytułem Wódz Naczelny, część pierwsza. W poprzednim 5 odcinku opowiedziałem o agitatorach i przeciwnikach prometeizmu na polskiej scenie politycznej w okresie międzywojennym. W tym odcinku podam parę faktów z życia Józefa Piłsudskiego. W Wikipedii pod hasłem Józef Piłsudski czytamy: do Piłsudski powrócił 1 lipca 1892 roku. Tam wstąpił do ruchu socjalistycznego, będąc początkowo wileńskim korespondentem czasopisma konspiracyjnego Przedświt, pisząc pod pseudonimem Rom. Posłowie SLD i PSL złożyli w 2009 roku projekt ustawy potępiającej przewrót majowy. Posłowie napisali w projekcie, że w wyniku przewrotu majowego Polska znalazła się na krawędzi wojny domowej. Jego autorzy skazali na śmierć setki niewinnych ludzi, żołnierzy i mieszkańców Warszawy. Kazali Polakom strzelać do Polaków. Stworzyli w Berezie Kartuskiej obóz dla przeciwników politycznych. Zamiast służyć narodowi, podzielili go na zwalczające się obozy. Podsumujmy te informacje 4 faktami. Fakt pierwszy. Józef Piłsudski był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Fakt drugi. Był on odpowiedzialny za przewrót majowy, gdzie zginęło wielu niewinnych ludzi. Fakt trzeci. Piłsudski był inicjatorem założenia obozu dla przeciwników politycznych w Berezie Kartuskiej. Fakt czwarty. Podzielił naród na zwalczające się obozy. Jak wyglądała sytuacja w Polsce po przewrocie majowym? Korzystając ze strony internetowej bitwawarszawska.pl czytamy: po przewrocie majowym Piłsudski wprowadził system autorytarny, oparty na armii i swoich zwolennikach, zwany sanacją. Wprawdzie nie zmienił początkowo konstytucji, ale ograniczył znacznie rolę parlamentu. 2 sierpnia Sejm przyjął nowelizację konstytucji, nowela sierpniowa, wzmacniającą wydatnie rolę prezydenta. Mógł wydawać rozporządzenia z mocą ustawy i rozwiązywać obie izby parlamentu na wniosek rządu. 27 sierpnia 1926 roku na własny wniosek jako ministra spraw wojskowych prezydent RP Ignacy Mościcki mianował Piłsudskiego generalnym inspektorem sił zbrojnych, czyli generałem przewidzianym na naczelnego wodza. Kolejne 2 fakty. Fakt 5. Józef Piłsudski wprowadził system autorytarny, ograniczył rolę parlamentu i wzmocnił władzę prezydenta, umożliwiającą rozwiązywanie obu izb parlamentu. Fakt 6. Po uzyskaniu stanowiska naczelnego wodza sił zbrojnych, Piłsudski uzyskał praktycznie władzę absolutną. I na koniec informacja o Piłsudskim jako wodzu naczelnym. W dwudziestoleciu międzywojennym, a także po zakończeniu tego okresu historii Polski, wokół osoby pierwszego marszałka Polski budowany był swoisty kult. Polegał on na przypisaniu Piłsudskiemu cech genialnego dowódcy, wybitnego stratega i polityka, a przede wszystkim wizjonera. Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku. W 3 lata po jego śmierci, 7 kwietnia 1938 roku, ówczesny rząd Rzeczypospolitej wydał ustawę o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, pierwszego marszałka Polski. Ustawa weszła w życie 13 kwietnia 1938 roku. W ustawie tej artykuł 1 podkreśla czyny i zasługi Józefa Piłsudskiego jako wskrzesiciela niepodległości ojczyzny i wychowawcy narodu. Uznaje, że pamięć po Piłsudskim po wsze czasy należy do skarbnicy ducha narodowego i pozostaje pod szczególną ochroną prawa. Natomiast w artykule 2 czytamy:
Kto uwłacza imieniu Józefa Piłsudskiego, podlega karze więzienia do lat 5. Ustawę podpisali prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, prezes Rady Ministrów Sławoj Składkowski oraz minister sprawiedliwości Grabowski. Ustawa formalnie przestała obowiązywać dopiero wraz z wejściem w życie kodeksu karnego z 1969 roku, czyli 1 stycznia 1970. Informacje te wyraźnie wskazują, że Józef Piłsudski miał nie tylko silne poparcie w ówczesnym aparacie władzy, ale również wielu zwolenników na długo po swojej śmierci. Nie jest tajemnicą, że część współczesnych elit rządzących nadal kontynuuje kult Piłsudskiego. Oto zestawienie dotychczasowych faktów o Piłsudskim. Fakt pierwszy. Józef Piłsudski był członkiem PPS. Fakt drugi. Był on odpowiedzialny za przewrót majowy. Zginęło tam wielu niewinnych ludzi. Fakt trzeci. Piłsudski był inicjatorem założenia obozu dla przeciwników politycznych w Berezie Kartuskiej. Fakt czwarty. Podzielił naród na zwalczające się obozy. Fakt piąty. Józef Piłsudski wprowadził system autorytarny. Fakt szósty. Jako wódz naczelny sił zbrojnych Piłsudski uzyskał praktycznie władzę absolutną. Fakt siódmy. Wokół Piłsudskiego zbudowano swoisty kult genialnego dowódcy, wybitnego stratega i polityka. Jeżeli nawet uznamy postać Piłsudskiego jako wskrzesiciela niepodległości ojczyzny, to jego dalsze czyny nie świadczą o przypisywanej mu roli wychowawcy narodu. Obalanie demokratycznego rządu przy pomocy zbrojnego przewrotu majowego, w wyniku którego ginie wielu niewinnych ludzi, z pewnością nie można uznać za środek wychowawczy. Do tego dochodzi wtrącanie do więzienia przeciwników politycznych i poprzez ograniczenie roli parlamentu oraz wzmocnienie władzy prezydenta wprowadzenie systemu autorytarnego. Na koniec potężna akcja propagandowa w celu stworzenia kultu Piłsudskiego jako genialnego dowódcy, wybitnego stratega i polityka. No cóż, wygląda na to, że Józef Piłsudski z pewnością nie był człowiekiem z kryształu i jego działania prowadzące do przewrotu majowego, jak i późniejsze, były całkowicie sprzeczne z interesami polskiego narodu. Rządy Piłsudskiego to również całkowity brak demokracji i wolności słowa, a poza tym Piłsudski był głównym agitatorem ruchu prometejskiego. Rządy Józefa Piłsudskiego bardzo przypominają ostatnie 8 lat rządów chłopaczków z Piaskownicy, tylko że wódz naczelny nie nazywał się Piłsudski. Na tym zakończę odcinek 6, w którym podałem kilka faktów z życia Józefa Piłsudskiego. Serdecznie zapraszam do odcinka 7 pod tytułem Wódz naczelny, część 2.